Dzień dobry, zabieramy Was dzisiaj w cudowną podróż po Filharmonii Pomorskiej. Będzie nie tylko o muzyce, ale też o sztuce, będzie o dziedzictwie Andrzeja Szwalbego i sprawdzimy, czy akustyka na sali jest rzeczywiście najlepsza w kraju. Filharmonia Pomorska imienia Ignacego Jana Paderewskiego jest jednym z najważniejszych symboli muzycznej i kulturalnej tożsamości Bydgoszczy. Jej historia to opowieść o powojennych ambicjach, wizji jednego człowieka i konsekwentnym budowaniu miejsca, które przez dekady kształtowało życie artystyczne miasta i regionu. Kluczową postacią w tej opowieści jest Andrzej Szwalbe, animator kultury, menadżer i wizjoner, który do Bydgoszczy przybył w 1946 roku. To właśnie on stał się spiritus movens powstania Filharmonii. W 1951 roku objął funkcję dyrektora nowo tworzonej instytucji i przez kolejne 40 lat konsekwentnie realizował swoją wizję muzycznej Bydgoszczy. W 1953 roku oficjalnie powołano do życia Państwową Filharmonię Pomorską. Jednocześnie zapadła decyzja, że instytucja potrzebuje własnego, reprezentacyjnego gmachu, budynku, który spełniałby wysokie wymagania akustyczne i artystyczne, a zarazem stał się architektoniczną wizytówką miasta. Projekt gmachu powstał w bydgoskim Miastoprojekcie, a jego głównym autorem był architekt Stefan Klajbor. Od początku dużą wagę przywiązano do akustyki sali koncertowej. Konsultacje prowadzono z najlepszymi specjalistami, a sam obiekt projektowano z myślą o muzyce symfonicznej i kameralnej najwyższej próby. Uroczyste otwarcie nowego gmachu Filharmonii Pomorskiej nastąpiło 16 listopada 1958 roku. Tego dnia odbył się pierwszy koncert w nowej sali, który od razu został doceniony za swoje walory akustyczne. Był to moment przełomowy. Marzenie Andrzeja Szwalbego i całego środowiska muzycznego stało się rzeczywistością. Od tamtej pory Filharmonia Pomorska stała się centrum życia muzycznego regionu. Na jej scenie występowali wybitni dyrygenci, soliści i zespoły z Polski oraz z zagranicy, a bydgoska orkiestra systematycznie budowała swoją renomę. Gmach Filharmonii był także miejscem nagrań radiowych i fonograficznych, co dodatkowo umacniało jego pozycję na mapie muzycznej kraju. Równie ważne jak sama sala koncertowa stało się jej otoczenie. Filharmonia została usytuowana przy dzisiejszej ulicy Andrzeja Szwalbe w sąsiedztwie parku imienia Jana Kochanowskiego. Przestrzeni, która z czasem przekształciła się w unikalną muzyczną część miasta, znaną dziś jako Bydgoska Dzielnica Muzyczna. To właśnie tutaj architektura, zieleń i dźwięk zaczęły tworzyć wspólną, spójną opowieść. Z inicjatywy Andrzeja Szwalbego w parku i wokół gmachu Filharmonii zaczęły pojawiać się rzeźby i popiersia wybitnych kompozytorów oraz muzyków. Spacerując po tej części miasta można natknąć się na upamiętnienia takich postaci jak Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko, Henryk Wieniawski, Grażyna Bacewicz czy patron Filharmonii Ignacy Jan Paderewski. Muzyka została tu wpisana w krajobraz miasta, obecna nie tylko w murach gmachu, ale również w przestrzeni publicznej, dostępnej dla każdego przechodnia. Naturalnym dopełnieniem tej idei jest przestrzeń bezpośrednio przed Filharmonią, gdzie znajduje się fontanna miejska. W okresie letnim staje się ona plenerową sceną. To właśnie tutaj odbywają się wieczorne pokazy muzyczno-świetlne, podczas których woda, światło i dźwięk łączą się w widowisko prezentujące zarówno repertuar klasyczny, jak i muzykę rozrywkową. Fontanna nie tylko zdobi plac, ale symbolicznie wynosi muzykę Filharmonii na zewnątrz, czyniąc ją częścią codziennego życia miasta. Bydgoska Dzielnica Muzyczna to jednak coś więcej niż sam gmach Filharmonii i park.
W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się były gmach Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, który przez lata służył kształceniu kolejnych pokoleń muzyków, kompozytorów i dyrygentów. Po przeniesieniu uczelni do nowej siedziby, budynek ten ma zostać przekazany na potrzeby szkolnictwa muzycznego, zachowując swoją artystyczną funkcję. Bliskość tych instytucji sprawia, że ta część miasta od dziesięcioleci tętni dźwiękiem prób, koncertów i codziennej pracy twórczej. Obecnie Filharmonią Pomorską kieruje Maciej Puto, dyrektor instytucji od 2015 roku. Pod jego zarządem Filharmonia nie tylko kontynuuje działalność artystyczną, ale również przygotowuje się do największych zmian od czasu swojego powstania. To jest niesamowite, że taka wielka instytucja i tylko 3 dyrektorów od 1951 roku. No to jest chyba ewenement na skalę pewnie nie tylko Polski, ale i całej Europy. Rzadko Tak. się zdarza. Tak też myślę. Natomiast, panie dyrektorze, no 10-lecie, którego gratulujemy serdecznie, to już jest pewien czas, że można podsumować, można spojrzeć nieco wstecz. Natomiast co się udało, co się nie udało, a co byśmy chcieli, żeby było w przyszłości. No niestety jeszcze nie udało się zrobić remontu. Ale o tym jeszcze rozbudowy. powiemy, o tym jeszcze powiemy. Tak, natomiast jeżeli chodzi o całą działalność tę artystyczną, tak naprawdę my nie zmieniliśmy niczego, co było dotąd promowane w Filharmonii. Co było dobre. A promowana była po prostu dobra muzyka. My może nieco poszerzyliśmy ten repertuar. Natomiast zawsze, myślę, że wszystkim dyrektorom zależało na tym, aby i artyści, i dzieła prezentowane na estradzie Filharmonii Pomorskiej były na najwyższym poziomie. Panie dyrektorze, natomiast mówi pan o wielkiej sztuce. Oczywiście to jest jakby jej dom. Natomiast słyniecie państwo, no przynajmniej myśmy korzystali, słyniecie państwo również z tego lżejszego repertuaru. Na przykład są to koncerty od brzuszka do łóżka maluszka. O, to jest cała działalność edukacyjna. Ona jest dla nas szalenie istotna, bo ponad 20 lat odbywają się już właśnie projekty od brzuszka do łóżka maruszka, Akademia Wiolimisia. No i jeszcze poranki dla seniorów. Jasne. Mamy cały wachlarz repertuarowy dla każdej grupy wiekowej. To jest szalenie istotne, bo my poprzez te koncerty zachęcamy i uczymy słuchania muzyki bardzo młode pokolenie. Ta działalność edukacyjna już była prowadzona w latach 50. Obecnie to jest około 1400 audycji umuzykalniających dla dzieci i młodzieży rocznie. To jest bardzo dużo. One odbywają się zarówno w Filharmonii Pomorskiej, jak i grupy artystów jeżdżą po szkołach, domach kultury, występują w przedszkolach, wszędzie tam, gdzie jesteśmy zapraszani i gdzie są odbiorcy, którzy płacą oczywiście za bilet. Dlatego my, chcąc zachęcić publiczność do przyjścia do wewnątrz Filharmonii, wychodzimy na zewnątrz z prezentacją tej muzyki. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że sam gmach Filharmonii, to otoczenie, te świetne gobeliny, dzieła sztuki rozmaitej maści mogą sprawiać takie wrażenie lęku czy takiego nieswojego samopoczucia przy wejściu do takiej świątyni sztuki. Nic podobnego. Tutaj naprawdę można się poczuć niezwykle swojsko w otoczeniu pięknych rzeczy. Pan dyrektor powiedział na jednym z filmów, które możecie znaleźć właśnie na stronach Filharmonii Pomorskiej, że pięknej muzyki należy słuchać w pięknych wnętrzach. Właśnie o to chodzi, żeby sztukę chłonąć wszystkimi naszymi zmysłami. Tę kolekcję zapoczątkował Andrzej Szwalbe, bardzo konkretnie spisując całe scenariusze dla tych gobelinów na przykład i zamawiał je u wybitnych twórców, głównie związanych z Sopocką, a następnie Gdańską Szkołą Plastyczną, Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych wówczas, czyli Akademią Sztuk Pięknych obecnie. I to jest uczelnia, z którą my do dzisiaj utrzymujemy kontakty. Między innymi co roku rozpisujemy konkurs wśród studentów Wydziału Grafiki na identyfikację wizualną Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. I od chyba 8 lat z wielkim sukcesem prowadzimy tę promocję festiwalu właśnie poprzez grafiki przygotowywane przez studentów ASP.
ten pomysł, ta grafika młodego artysty, ona istnieje już w przestrzeni publicznej. To podkreślę, dla młodego artysty jest to szalenie istotne, aby zaistnieć. To jest tak samo jak zaproszenie bardzo młodego instrumentalisty do występu z orkiestrą profesjonalną, symfoniczną czy też orkiestrą kameralną. Również te kontakty wykorzystywała i realizowała w bardzo ciekawy dla Filharmonii sposób pani dyrektor Eleonora Halendarska, bo również za jej dyrektury powstało kilka popiersi. A jakie są plany na przyszłość? Najpierw może te artystyczne. Czego możemy się spodziewać w najbliższych sezonach? Czy coś się zmieni, czy wręcz przeciwnie? No, troszeczkę się zmieni pewnie, ponieważ zgodnie z założeniami będziemy się musieli po prostu wyprowadzić z Filharmonii, która Dlaczegoż to? się zmieni, Zatem która się bardzo mocno zmieni. Musimy się wyremontować, musimy się rozbudować. Trwa w tej chwili, kiedy nagrywamy ten materiał, trwa proces przetargowy. Lada moment pewnie zostanie wyłoniony wykonawca tych wszystkich robót. Robót, które sporo kosztują, bo jest to kwota prawie $500 000. W lwiej części zabezpieczona przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z budżetu województwa, w niewielkiej części z programu Feniks, czyli to są pieniądze europejskie, znajdujące się w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym, że będziemy się musieli wyjeść z tego gmachu, będziemy koncertowali w nieco mniejszych salach koncertowych i do nich też będziemy musieli dostosować repertuar i wykonawców. Wachlarz repertuarowy już kilka lat temu bardzo mocno poszerzyliśmy, również o standardy muzyki rozrywkowej, ale tych takich największego znaczenia w całej kulturze europejskiej i światowej, bo oprócz polskich przebojów to były również przeboje Berta Bacharaka, zatem z tej amerykańskiej sceny muzycznej, ale z tego najwyższego jej poziomu. Ale dzięki temu, że mamy szerszy wachlarz, to też poszerzyliśmy grono naszych odbiorców. Filharmonia Pomorska utrzymywana jest z podatków, przede wszystkim podatków. Dlatego my też musimy mieć ofertę dla każdego, kto składa się, podatnika. dla każdego podatnika, dla każdego, kto składa się na działalność naszej instytucji. Natomiast panie dyrektorze, to jeszcze proszę nam tylko powiedzieć, jaki jest przedział czasowy planowanych tutaj działań remontowych. Ja wiem, że to jeszcze trwa i procedury trwają, natomiast jak państwo zakładacie? Może tak? We wszystkich dokumentach, które przyjęliśmy przez tych kilka lat, proces rozbudowy i remontu trwać ma 36 miesięcy. Po rozbudowie oczywiście ten gmach zostanie odremontowany. Nie zmieni on absolutnie swojego kształtu. Te podstawowe elementy zostaną takie same, ale sala koncertowa musi zostać odnowiona. Z zachowaniem oczywiście Najlepszej tej akustyki. rewelacyjnej akustyki. To jest warunek sine qua non tej rozbudowy. Foyer otrzyma ten wystrój, który był planowany tych prawie 70 lat temu. Ale pozyskamy również nową salę kameralną na 350 osób, która znajdować się będzie pod głównym wejściem, pod placem Krzysztofa Pendereckiego. A od zaplecza kamienic, od ulicy Kołłątaja powstanie niewielki budynek trzykondygnacyjny, w którym znajdzie się przede wszystkim administracja Filharmonii. Chcemy ten główny gmach zostawić artystom, muzykom i oczywiście naszym melodom. To będzie pana dziedzictwo, jako dyrektora. Poczekajmy jeszcze z tym wszystkim, poczekajmy aż się spełni, a na sukces tego pracuje naprawdę bardzo wiele osób. Tak samo jak na sukces każdego koncertu pracują nie tylko muzycy, ale i wszyscy zatrudnieni w Filharmonii Pomorskiej ludzie z pasją, bo naprawdę to są ludzie z prawdziwą pasją, którzy potrafią czynić artystyczne i techniczne cuda. I tym akcentem zakończymy rozmowę z panem dyrektorem, bo nic tu się już więcej dodać nie da. Remont i rozbudowa to kolejny etap w długiej historii instytucji, która od ponad 60 lat nieprzerwanie rozwija się i dostosowuje do nowych wyzwań.
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy pozostaje miejscem, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a muzyka, niezależnie od epoki, wciąż odgrywa główną rolę.